Natomiast kiedy te wiadomości, których on dostarczył, w wyraźnym kierunku niewątpliwie kierunkowały całe śledztwo i nie było, ze względu na wzburzenie publiczne, nie było innego wyjścia, jak pójść tym śladem. No i okazało się, iż mamy do czynienia z grupą oficerów Służby Bezpieczeństwa, tych, którzy, takiej komórki Służby Bezpieczeństwa, która się zajmowała specjalnie sprawami kościelnymi. Zdumiewające dla mnie było zaangażowanie emocjonalne, które temu towarzyszyło, że nie, byli to mordercy zaangażowani emocjonalnie w to, co chcą zrobić, przynajmniej ich szef Piotrowski, przynajmniej on. I doszło do procesu, który dla mnie nie ulega wątpliwości, że był procesem, którego głównym celem było poucinanie tropów prowadzących wyżej. Wystarczy powiedzieć, że na podstawie dokładnej analizy przebiegu procesu nie mógłbym na przykład przeprowadzić dowodu, że generał Płatek wydawał jakiekolwiek rozkazy w tej sprawie. Natomiast bez trudu mógłbym przeprowadzić dowód, że dokonywał skutecznych matactw w czasie toczenia się śledztwa, co powinno być dostatecznym dowodem aresztowania. Głównym usiłowaniem sądu, a przynajmniej jego przewodniczącego, było to, by sprawa nie wychodziła wyżej. A w dodatku instrukcje były tak ostre, między innymi dla cenzury, że cenzura skreślała na przykład wszystko, co ilekroć się pojawiało nazwisko generała Kiszczaka. Ja akurat muszę się przyznać, że jego nie podejrzewam tutaj o uczestnictwo w tym, czy o wydawanie rozkazów. Nie wiem, jak było po prostu, ale nie podejrzewam. Niemniej jednak chodziło o to, żeby on nie był kojarzony przez same wymienianie go. Ilekroć w materiałach z procesu pojawiło się nazwisko generała Kiszczaka, było skreślane przez cenzurę, nawet wówczas, kiedy przynosiło, kiedy świadczyło to bardzo na jego korzyść, że poczynił właśnie w pewnym momencie niezbędne kroki, że podejmował decyzje, które w takim wypadku powinny być podjęte. Nawet wówczas cenzura skreślała to nazwisko, by się w ogóle nie kojarzyło z tą sprawą. No, wśród ludzi, którzy się na marginesach tej sprawy przewijali, byli tacy, co do których nie mam wątpliwości, że jakiś udział w tej sprawie mieli, większy, mniejszy, to nie ja jestem w stanie tutaj bez powiedzieć, za mało znam materiałów, ale skutecznie doprowadzono do tego, że na 4 oskarżonych się skończyło.